Powiem tak, jebać BMW, nie? To auto to jest już dużo gdzieś w głowie zostawił. Ten pasek, zaczął go ciągnąć i cały go wyrwał. Rozejrzał się tylko i wyrzucił go po prostu w bok gdzieś tam do rowu. O kurwa. A oto drugi odcinek z wyjazdu do Albanii przed wami. Dzień dobry. Jak tam? Dobrze. Do której siedzieliście? Niedługo. Masz praktycznie samochód, to jest moje, nie? No. No tu masz kurwa papiersy, łyżkamiki. Zebraliśmy się, spakowaliśmy autka i poszliśmy na śniadanie. Aktualnie znajdujemy się w Mostarze, do którego dojechaliśmy dzień wcześniej, a celem dzisiejszego dnia jest to, żeby przekroczyć granicę z Albanią i dostać się do miasta Szkodra, ale najpierw śniadanie. Wyspałeś się, kolego? Tak. Tak. A co? Bośnia na pewno ma coś w sobie magicznego, ale też unoszącą się taką aurę trochę, nie wiem, niepokoju. Widać dziury po kulach. I tak wygląda wiele budynków w Bośni, ale nawet nie tylko te takie starsze, bo wojna tak naprawdę to skończyła się dosyć niedawno. Ale o tym za chwilę. Właśnie wyjeżdżamy z Mostaru i kierujemy się w stronę Czarnogóry. Dzisiaj będziemy jechać bardzo ładną trasą, więc oto pierwszy z prawdopodobnie wielu przystanków. I na początek śmieci. A tutaj widoczek. Może być. Perfect bodies in the shallow blue, drifting faster than they should. Bo ja tak wjeżdżam, patrzę, rosyjska flaga, mówię what the fuck. To serbska. No ale to wcześniej też rosyjska. No tak, no bo to Rus. No, Patrz jakie domki to wylecie. Boże. Jezu, ty dotykasz tego kota? On mądrzej tak mówi. O ja pierdolę, że jedno. Ma kocie katę. Co ma? Przestań, każdy kot tu ma katar. Wiesz jak to jest zimno? Weź mi kąpielówki. Proszę państwa, Dandy będzie Da się skakał. wchodzić normalnie, ale ja wolę sobie zejść tyłem, myślę. Dandy będzie skakał. To się kameruje. To się kameruje. Dawaj Małysz, dawaj. Stopień trudności oceń. O kulach trochę gorzej by było. Tam było już 23 stopnie w Mostarze, a teraz jest 8. Nie mam pojęcia, jak się nazywa ta miejscowość. Jakoś. A tam w sumie pisało, jakie to jest jezioro, nie? To jest ten wielki kanion, nie? Pora jechać dalej. Jak można było zauważyć po znaku nad jeziorem, wjechaliśmy jakiś czas temu do Serbii, a tak w sumie to do Republiki Serbskiej. Na bazie zawarcia układów Dayton uznano, że Bośnia i Hercegowina pozostanie jednym państwem, ale podzielonym na dwie części. Federację Bośni i Hercegowiny zamieszkaną głównie przez Bośniaków i Chorwatów oraz Republikę Serbską, gdzie większość stanowią Serbowie. Na mapie wygląda to jak jeden kraj, ale w praktyce to dwa równoległe światy z własnymi rządami, policją, mediami, a nawet systemem edukacji. Oficjalnie to jedno państwo, ale narody wciąż patrzą na siebie z dystansem. Ogólnie jeżeli jedziecie samochodem na tripa, to są trzy możliwości, żeby się zatrzymać. Coś się rozwaliło, jest konsensus całej ekipy, że albo jemy, albo siku i albo kierowcy chce się siku. To jest najpoważniejsza opcja. No, a jeszcze jak kierowcy chce się coś innego, to w ogóle trzeba się zatrzymać. Jak kawku gdzieś w Serbii, w Bośni? Bardzo dobra. Ekspres kolbowy? Mocna przede wszystkim, ale Wiesz co musimy jeszcze zrobić? aromatyczna. Co? I raz. Jesteśmy. Całą drogę. Dobra, najpierw krowy, potem konie, a teraz świnie na drodze, nie? Guarana no sleep. Mnie przekonało. I zielona fanta. I za to 2,50. Tak, Guarano. Guarana no sleep. Testujemy. Zery to. Lepsze niż Durek. Dołączysz do nas?
No nie tak, A właśnie pan Paweł. A, Wojtek nie ma. Ale nie wasz. Nie, my mieliśmy złotówkę drożej. No jest, kurde. 3 miliony więcej ubezpieczenie. To te basy widzieliście w ogóle? Dobra, wyciągaj, tam nikt nie jeździ. No to dzień dobry z Czarnogóry. Lekki stresik na granicy, bo Kamil wziął nielegalnie drona i go przemycił. Ale tak, to na spokojnie. Jak wam się podoba Czarnogóra? Jej. może być. Czarnogóra to jeden z tych krajów podczas tego tripa, który widzieliśmy tylko z samochodu, ale naprawdę widokowo mega mi się podobało i nie wiem, czy bym tam nie wrócił generalnie w przyszłości, tak żeby bardziej poeksplorować, co się tam dzieje. Jak poznać, że nie jesteś w Unii? Przyzwyczajenie. Chuja. Ależ wieje. Borówkowy tasting. Winko w takich okolicznościach. Biorę. No i w końcu, nie wiem po ilu godzinach, ale w końcu dojechaliśmy do Albanii, czego oczywiście nie nagrałem. Dzięki. Jesteśmy właśnie na hotelu w Albanii, w mieście Szkodra. Tak wygląda nasz pokój. To jest balkonik. Tam jest jakiś chłop. Ogólnie przyjął nas tutaj całkiem spoko ziomek. My właśnie się ogarnęliśmy i teraz lecimy na miasto. Don't call me miss. Just throw me your Ja się śmiałem, że zszedłem ze 100 na 9,6 teraz 100 z powrotem, nie? Albania stoi Mercedesami. Mercedes. Hej Mercedes. O! Tutaj zaskoczenie. Mercedes. O, tego się nie spodziewacie. 30% aut około w tym kraju to Mercedesy i naprawdę jest tego mnóstwo. Cały czas cię jakiś mija albo widzisz go na parkingu. Ale dlaczego tak jest? O tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Jak ci się podoba Szkodra? O kurwa. Jest bardzo fajnie. Jest cieplutko, elegancko. Jak poznać turystów? My chodzimy na krótkim rękawku. Albo tudzież bluzie. Tutaj wszyscy Chciałbym chodzą. tylko powiedzieć, że nikt z nas nie chodzi na krótkim rękawku. Ja wyszedłem zapalić na krótkim. Just call me baby. Don't hold my hand. Mimo tego, że jest godzina 23, to Szkodra dalej żyje. Jest pełno ludzi i co ciekawe, jest tutaj głównie więcej lokalsów niż turystów. A jest dzisiaj wtorek. Albo środa. Co dzisiaj jest? Wtorek czy środa? Dzisiaj jest środa. Przez całą kolację pisałem z tym ziomeczkiem z hotelu i cały czas mówił, że wbijajcie, ja już czekam z browarami i w ogóle. No i my wróciliśmy i on rzeczywiście czekał po prostu z browarami, ale większość z nas była wykończona, więc zostaliśmy tylko ja i Dandy. Nawet nie mam żadnego ujęcia z tamtego momentu, po prostu tak dobrze się gadało. Taka była beka z ziomeczkiem, że nawet wam nic nie pokażę z tego, ale mogę wam polecić ten hotel, nie? Ogólnie hotel średni, ale właściciele mega spoko. No więc dzień dobry, drodzy Państwo, w dniu 4. Ogólnie długa historia. Wczoraj skończyłem nagrywać szybciej. Wróciliśmy dosyć późno do pokoju już, więc nic nie nagrałem. A teraz idziemy na szybką kawkę i lecimy w albańskie góry. Alright. Cel tego dnia był taki, żeby najpierw zrobić zapasy, a później pojechać w góry, bo mieliśmy tam spędzić 2 dni. A no tam ze sklepami to już tak ciężko, więc lepiej było zrobić zapasy najpierw. No i spoko, zebraliśmy się, ogarnęliśmy się, poszliśmy kupić kartę, żeby mieć internet, spakowaliśmy auta, co oczywiście jest naszą ulubioną częścią tego wyjazdu. Jak ci się podoba codzienne pakowanie auta? No, to mi się nie podoba. Poranny ekspres już być zaliczony. Wróciliśmy z kawki i ogarnęliśmy sobie karty, właśnie będziemy wyruszać w drogę w góry, jedziemy do Tetch. Pokazuje to jakoś 50 km i około 2,5 godzinki jazdy. Masz coś tu do dodania? Pozdrawiam.
Pożegnaliśmy się z Harrisem, pożegnaliśmy się z jego mamą, no i wyruszyliśmy w albańskie góry. Mega w ogóle tacy podekscytowani, bo Kamil i Laura powiedzieli, że tego dnia to dopiero będą widoki. Czarnogóra spoko, ale tego dnia to dopiero będą widoki. Aczkolwiek był jeden członek naszego zespołu, któremu wcale nie śpieszyło się do tych widoków. Po prostu nie miał serca. Jebać BMW, nie? Jedziemy i usłyszeliśmy jakby Okej. kapcia, ale to jednak pasek. Jak ci się podoba wkręcony pasek? To jest lokalizacja. Powiem tak, jebać BMW, nie? O, widać trochę. Zadzwoniliśmy do Harrisa, czy zna jakiegoś mechanika, no i nam jakiegoś polecił, ale tamten gościu w ogóle nie odbierał, no więc co, prosta decyzja. Wsiedliśmy w drugi samochód, jedziemy szukać warsztatu. I tak to właśnie wygląda. Zawróciliśmy, zrobiliśmy jakieś 50 metrów i Kamil mówi: ej, patrzcie, tu jest normalnie warsztat. Patrzymy i tam był warsztat. Wzięliśmy mechanika, ogólnie rozwaliliśmy się jakoś, pasek pękł jakoś 200 metrów od warsztatu. Zajechaliśmy do tego warsztatu. Na szczęście w ogóle trafił się ziomeczek, który perfekcyjnie mówił po angielsku, co nie było takie oczywiste w Albanii. No, ogólnie dużo ludzi nie mówi tam po angielsku, więc wytłumaczyliśmy mu, o co chodzi. No i wyszedł do ulicy, patrzy, to jest to BMW, które stoi na awaryjkach, a mówimy, no tak. No i po prostu tam poszedł, nie? Więc poszliśmy za nim. Ja go zobaczyłem, mówię, no mechanika, nie? Bierzemy go. Ale mówię, przejdźmy się, bo jest fajna Plus jeszcze 6 jak będzie rozrządy tak samo, to będzie jakby przeskoczył. To auto to jest już dużo gdzieś w rowie zostawił. O, leci, słyszy? Leci, słyszy. O kurwa. On tam dzwoni, sprawdza, gada ze swoim szefem, czy tam zrobią to i w ogóle, i czy możemy na warsztat. Co? Temperaturę. Odkład, żeby temperaturę podać. BMK krwawi. W pewnym momencie w ogóle wziął ten pasek, zaczął go ciągnąć i cały go wyrwał, rozejrzał się tylko i wyrzucił go po prostu w bok gdzieś tam do rowu. You have water. Yes, you have water in the car. Mamy jakąś wodę? Pochwal się, co żeś zrobił. Nowy naszyjnik, Jest dobrze? wszystko w porządku. BMW. No i padło hasło, pomożemy wam, cofaj do warsztatu. Ale jeździ. I po co mówiłaś? To mama mówiła, że mamy. Ty jesteś mama. Ale moja mama. Mama mamy to jest najgorsze. Tu jest najgorsza różnica. Ale tam góry chociaż widać. Zajebiste. Do warsztatu było jakoś 100 metrów, ale pod prąd. On poczeka, a my mi z kodem w ogóle? Nie. A on ma kluczyki, nie? On ma, ale do Skody? Dobra, to ja idę po klucze. Przy samym wyjeździe ze Szkodry mieliśmy jechać dzisiaj w góry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chłopaki nas wzięli na warsztat. Rozwaliśmy się jakieś, nie wiem, od 100 do 200 metrów od warsztatu. Jest całkiem ciekawie. Idę teraz po kluczyki, bo tutaj kupują nam świeżego granata. Abstrakcja. Pasek. Poszedł pasek. A co to O, ty? pasek. To twoja fura. Taty. Akurat sobie wybrał miejsce, że strzelił przy warsztacie. To będzie było w ogóle cały pasek, nie? Od sprzętu. No, tylko że rozerwał jeszcze jeden wężyk od chłodnicy. No i popuścił troszkę, więc no. Oni rozbierali to auto, no a my wiecie, czekaliśmy, mijało tam pół godziny, godzina, no i zastanawialiśmy się, co zrobić. Może pojechać po prostu, wynająć inny samochód, a po betę wrócić za kilka dni, bo i tak z gór będziemy przejeżdżać tędy, do Sarandy, za kilka dni, no i było wiele różnych pomysłów. No w razie czego auto, nie? Ale zobacz, to jest biznes, nie? Jak co to portfel wyciągam, bierzemy to tego X-a i... Ale finalnie
się nie zdecydowaliśmy i po prostu czekaliśmy na jakieś informacje, ile to może potrwać, co to jest i tak dalej. Jak odróżnić turystę od Albańczyka? My chodzimy w krótkich spodenkach, bo jest około 20 parę stopni, słońce napierdziela i na krótkim, a oni chodzą w kurtkach. Weszliśmy na stację, na górny poziom, bo tutaj jest kibelek, a oni mają nastawione klimę na 26 stopni, bo im zimno. Może być. Pytam ziomeczka, gdzie tutaj do toalety. On mówi, no możecie wejść tutaj po schodach i tam u góry jest toaleta właśnie. No więc poszliśmy, wchodzimy, patrzymy, kilka stołów stoi. Może jakieś firmowe imprezy tu robią, nie wiadomo. Kamil po chwili mówi, ty patrz, piec do pizzy. No i tak popatrzyliśmy na ten piec, no i tak się kurde rozmarzyliśmy, bo wiecie, długo już od śniadania nie jedliśmy. No i patrzymy za okna, a tam gościu zadupca ze świeżą mozzarellą. Okazało się, że nad stacją jest pizzeria. Także w oczekiwaniu. Dobra, strzelamy ile będzie na prawo. Każdy. Strzelaj. 200 euro. 250. 300. Strzelamy ile będzie na prawo kosztowało. Ale w euro czy w... W funtach 4. Kurde, ja nie... Strzelaj, strzelaj. 200 euro. 170. 480. 350. Teraz podsumujmy lekko tą sytuację. Generalnie tak. Psuje ci się samochód. Jakieś kilkadziesiąt metrów od tego miejsca znajdujesz mechanika, który nie ma żadnego szyldu, żadnej reklamy. Jest po prostu... No po prostu było widać podnośnik z ulicy. Zjadasz najlepszą pizzę w ogóle w Albanii, gdzie też nie ma ani żadnej reklamy. Po prostu jest pomieszczenie, żadnej reklamy, żadnego loga, nic. Po prostu tam był piec z pizzą i gościu robił tam pizzę. To trzeba było wiedzieć o tym miejscu. No ale najważniejsze. Ten zepsuty samochód. Zajęło to 3 godziny. Ale zajęłoby to znacznie dłużej, gdyby nie okazało się, że ziomeczki mieli dokładnie taki sam silnik od takiego samego samochodu za warsztatem na swoim magazynie pod chmurką. Po prostu teraz powinienem mieć czepek, bo w czepku jestem urodzony. My już w autku, chłopaki naprawili wilę. 3 godziny. 3 godzinki to zajęło. Co tam poszło? Pasek i napinacz na pewno, tak? I zapłaciliśmy za to 170 euro, tak? 170. 17 koła za naprawę. 17 koła. Mówiłem, BM-ki nie kupuj. Z tą wiedzą tego, że jesteśmy urodzeni w czepkach, po prostu pojechaliśmy w góry. Piję energetykę Monster, jakby ktoś nie wiedział. Siema. Którędy do Gdańska? Powiem tak. Może być. Już na PL to tu na pewno nie ma. Sprawdźmy. Ale to będzie jedzone rano. Kawa pita będzie. Ma? Kolika? Jo, Dziwne te kozy mają, co? no, my... No to może być 4. sobota do lata. No dobra. Jak możesz na ten, że manualnie zmieniać biegi, to... Thank you. Perfect. Tak wygląda hotelik. Telewizor jest.
Taki widok z okna tylko, średni, całkiem. Dobra, tam na rok jest. Kurde, przez samosłony jest. Zostawimy auto, pochodzimy i kurki byśmy poszli. Idziemy sobie na wodospad tutaj. Jakie ładne chmury z tego komina. Patrz to. Tutaj jest w budowie od 300 lat, nie? Podobno jutro będą kończyć. Co ty już się cieszysz? Ty, to jest żmija, zobacz. On się cieszy jak dujgon. Jesteśmy teraz na kolacji w hotelu. Sama myślała, że my jakieś drogie wino będzie. Co bierzesz? No dobra, to się powinien. Chociaż potrzebne To jest nakrętka. będzie potrzebne. Tu sobie. Już nie wie co. Pizza z szynką. Właśnie zjedliśmy kolację, a teraz będziemy oglądać mecz, bo dzisiaj gra Polska z Nową Zelandią. Także idziemy na taras. Też skończyło się strzałem Polska, niecelnym, Nowa Zelandia. natomiast Obejrzeliśmy ten mecz, no i oczywiście, jak to my, kulturalnie poszliśmy po prostu spać, bo następnego dnia czekał nas sportowy dzień, więc wszyscy chcieliśmy się kulturalnie wyspać. Pod dujgona można wszystko. Granat? O, graj dalej. Dziękuję bardzo.